No ciekawe, ciekawe. Szybko jest branie, ciekawe co tu będzie. Już robię drugie podejście w ciągu może 3 dni. 3 dni myślę. Ostatnio same miętusy, dzisiaj to będzie węgorz. Po tym jak widzę jak to stuka, to myślę, że to będzie węgorz. Zobaczcie jak szarpie. No nieźle. Ja tak generalnie to próbuję coś sobie teraz też na spinning połowić. Zobaczymy co będzie wychodzić. A tu dosłownie co rzuciłem. Teraz się zastanawiam, czy to jest ten zestaw z haczykiem jedynką, nie, inaczej dwójką czy siódemką. Na jednym mam przypon fluorokarbonowy, na drugiej mam plecionkę czarną. Teraz nie będę pokazywał, bo to kręcę. Oczywiście na mięso, co widać po lewej stronie w górnym rogu. Ale no... To będzie ładna sztuka. 3 kg pewnie ma. Na pewno nie jest to jakiś tam amur taki jeżdżący i na pewno nie jest to miętus, bo miętus inaczej bierze. To zresztą widzieliście. No, także cześć. Zobaczymy co to jeszcze nam powychodzi. Całkiem ładna pogoda. Aż dziwne, że jest tak dosyć chłodno. 6,5 metra. Zawsze mi się wydawało, że tak koło 10, 6,5 metra, 6,5 stopnia. Zawsze tak lepiej one brały, wydaje mi się koło 10. Nie wiem, spróbuję go jeszcze na shifcie kręcić. Kurczę, szkoda, bo całkiem fajnie walczy ta ryba. Całkiem fajnie walczy. Nie wiem, jakiś słaby przypon założyłem, co to jest. Te kołowrotki na tym kącie już trochę dostały. Co prawda, ale tu jest chyba trofka. Tu jest trofka. Ole bydle. Jak szybko po ustawieniu się bez za żadne zanęty. 5,5 kg. Dawno nie miałem. Co RNG oddaje, to oddaje, nie? Ulala. 8 metrów rzucone w ten sposób. Dopiero co mówię. Dopiero co widzę plusy lecą na czacie. A, to jest ten zestaw z fluorokarbonem trochę wyrobionym. Haczyk dwójeczka. I koszyk w pętli. Nie zestaw prosty jak ostatni, tylko w pętli. Trzeba na czacie Fengs napisać. No i co? Ja sobie stoję. Bo obrzucę tutaj jeszcze tym spinningiem. Ja go mam ustawione tutaj. Dropshot. Testuję sobie takiego quickera. Jak się spojrzy na rekordy w tygodnia. Właśnie, nie wiem, spojrzeć jeszcze raz, czyli na pewno zobaczyłem dobrą przynętę. O, tu jest jakiś quicker. 3002, to chyba takiego mam. I ktoś jeszcze na czerwonego magota kombinował, a ja mam... Ale to 002 mówiłem, nie? Teraz ciekawe, czy takie coś mam, ale można było takie zielone patrzeć. Kiedyś złowiłem na pewno węgorza na coś takiego. Dobra, ja sobie próbuję, zobaczymy co to będzie brało. Kto tam coś napisał? O, tylko spinning, cześć. Będzie nowy spłacikowy węgorza chyba, no. Będzie. Dobra, to co? Ja sobie łowię, próbuję, zobaczymy co mi tu jeszcze wyjdzie. Ewentualnie jakiś okoń. Też mile widziany byłby na tym spinningu. Zawsze jakaś fajna zabawa. Ale właśnie pamiętam jak kiedyś na transmisji w tym miejscu mówiłem, że lata prędzej tam udawało mi się gdzieś tam złowić węgorze na spinningu. I właśnie gdzieś na takie zielone przynęty. I to udało się właśnie na transmisji razu jednego. No co, ja tu widzę też tak na czacie, widzę jest jeden węgorz, drugi węgorz, także może one się teraz odpaliły tak dosyć konkretnie. I w sumie nie trzeba byłoby powtarzać tego spotu większą ilością godzin. Na pewno są, albo były tu miętusy ostatnio, to już chyba wspomniałem. Tam jest jakieś takie branie. A ja miałem sytuację, właśnie, miałem taką sytuację i tego nie wstawiłem. Było coś podobnego jak teraz. Tam widzieliście branie? Z tym, że ja wtedy zauważyłem
Albo inaczej, zdążyłem zauważyć. Miałem akurat zoomowany i wyskoczył węgorz, głowa jego pojawiła się na wodzie i tyle. Bo one jakby biorąc płyną na wierzch. Co jeszcze mam wam do powiedzenia? Wydaje mi się, że tutaj, albo tak rzucając w ten sposób, albo tu koło tego pomocy, co jest za krzakami, mogą być leszcze. Widziałem ostatnio, że ktoś tu łowi. Tak z przyłowu coś się dzieje. Kilka osób wyciągało, także może. Chyba, że na 2754 coś jest. Ciekawe, co to będzie. Chodzi na boki, jest to okonek. O, mówiłem, okonie jakby były. To też fajne, takie kilogramowe. Może coś wyjdzie. Teraz już się robi koło 6 rano. Okonie to lubią. Chociaż tak na boki chodził, jakby to było węgorz, nie? Ale dobra. Za dużo oczekiwać nie można. Jednego dostałem. Teraz pytanie, jak prowadzić? Czy dropshota prowadzić tak, że jiguję, jig stepa robię, czy może lepiej zwijać wolniutko? Macie jakieś doświadczenia z dropshotem? Bo sam się zastanawiam. Jak to robić. Ale dobra, próbujemy okonki wtedy połowić. Może jakiś węgorz, w co wątpię. No to ktoś gdzieś krąpia złowił. Też się zastanawiam właśnie, gdzie krąpie biorą do tych zadanek. Może też jest na 2754. Z drugiej strony jeszcze brały właśnie tutaj w tym dołku chyba 6,5 metra. Co zaraz jest. Może też coś tam spróbuję na bacika wam maknąć. Chwilkę. Chociaż 2-3 sztuki, żeby potwierdzić. Dobra, to ja się bawię. I się odezwę za chwilę. No, spawik się wyłożył, jak widzieliście. Jest krąb. Jest krąb. Dobra, mówię, widziałem na czacie, że wyciągają. Byłem chwilę na 2754 i nic nie dało. Czekajcie jeszcze raz. Musimy zobaczyć, jaką głębokość. Wydaje mi się, o dokładnie. Dobrze mi się wydawało. 2 metry ustawiłem. Ale daleko rzuciłem teraz, dalej niż poprzednio. No ale może. Także z drugiej strony, jak łowię w tym dołku 6,5 metrów. Chyba do niego dorzucam. Raczej powinien troszkę bliżej rzucać. Czy powinno się troszkę bliżej rzucać, tak żeby tu przycelować, to dołek jest troszkę dalej. Trzeba byłoby to jakoś sprawdzić markerem może. Ale w każdym razie tak, na tym zestawie co jest założone. Taki robak. Ja myślę, że normalny, klasyczny, czerwony robak i te krąpie też będą wychodzić. To możecie sobie próbować. Tu jakiś jazgarz też wyskoczył. Jakieś złote karasie, ale jeden chyba był na 2754. No to tak mam sprawdzone, bym musiał jeszcze sobie zobaczyć, ale czy ja dostanę jakieś krąpie w dzień? Trudno to stwierdzić, bo może być różnie. A propos dropshota, tak ustawiłem, tu bym chyba mógł kliknąć, jak ustawiłem sobie prędkość 16 i zwijałem jednostajnie, no to też brały. Zresztą można rzucić, zobaczymy co tu wyjdzie. Także ja to sobie kręcę, tu ktoś na czacie teraz smachnął sobie trofkę karasia, 2,8 kg, taka dosyć konkretna trofka, ale też tam a propos węgorzy, to jak robię, widzę też jest, ale a propos węgorzy, to chwilę temu był jakiś jeden węgorz, jeszcze tam ludzie mieli, jeszcze chwilę temu był znowu węgorz widoczny, no, także no biorą, zapraszam was, może też dostaniecie tak szczęśliwe branie, jak u mnie wpadło. Dobra, ja tu wam chciałem pokazać, tylko że ja chyba nie dorzuciłem do tamtego spotu. Tu zobaczymy, że coś tu siedzi. Tu chyba nic nie ma. Z tymi okoniami to też takie, że one mi z reguły biorą między 6 rano, 6, 8, myślę, tak skutecznie i wieczorem też dopiero tak od pewnie 18. Ale coś, patrzcie, coś się dzieje. Rzadko używałem dropshota, a jednak da się tak połowić i nie trzeba w sumie jigowania robić, tylko można jednostajnie zwijać
I tu pytanie, może z węgrzami też tak jest, może jeszcze wolniej ustawić prędkość zwijania? W sumie ten kołowrotek ma dosyć duże przełożenie i wydaje mi się, że dosyć szybko zawija. No dobra. Już bym musiał jednego chociaż krąpika złowić, żeby wam pokazać, że mam taką rybę w siatce i żeby potwierdzić, że ten spot faktycznie jest skrąpiowy. Także ja sobie chwilę postoję i ewentualnie wam pokażę siatkę, a tam jest jakieś branie. Dobra, chyba jest krąb. Wróciłem jednak na to 2754, dobrze mówię, 2754, mam 120 cm gruntu, 120 cm gruntu, czerwony robak. To jest to samo ustawienie co wtedy na kijach, chociaż na prawym też mam czerwonego robaka, bo mi się już tamten skończył, co tam używałem. I jeszcze tak, mapka, no to jest obok. To jest obok. Sporo jazgarzy i karasi tam wychodzi na tamtym. Ale mamy dzień i w dzień brały. Także taka ciekawostka, więc mówię, sprawdzę jeszcze tutaj. O, to też jest ciekawe branie. Pytanie, czy się wyłoży, czy tylko będzie tak poskakiwał? Jak się wyłoży, to jest krąb. Chociaż tak potrafią trollować też. Ale jest krąpik. Tak potrafią trollować karasie. Nieraz byłem zdziwiony, ale dobra. To mamy to. Czyli jak tu nie będą brały, to możecie zobaczyć na tym dołku 6,5 metra, ale przypuszczalnie, jeżeli nam w dzień wychodzą, chociaż jest 17 już, to już tak pod wieżą też zacząłem te krąpie wychodzić. No dobra, tam jest za daleko. Coś zaciąłem przy okazji. Też chyba krąpik. No ale to raczej powinno się łowić gdzieś tutaj. Też możecie popróbować sobie na gruncie, na jakiś zestaw creme brulee, na przykład śmietana, albo te okulki mi chodzi tonące. Creme brulee, śmietana, albo czerwony robak, ochotka. Takie dwie kulki używaliśmy zawsze na gruncie. To też możecie popróbować. A ja tymczasem idę do kawiarni. Zobaczymy, co to będzie za ryba. Niech wyłoży tylko ten spławik. Za prędko. I co? Idziemy zobaczyć, ile za tego węgorza dostanę, bo reszta to raczej się nie liczy. No, ten krąpik to jest ładny. Trzeba go na brzeg wyciągnąć. Taki jak do zadania jest potrzebny. Na tym koncie mam zadanie wykonane. Ale piękny krąb. No dobra, no to jest potwierdzenie samo tutaj. Tu jest haczyk wielkości 24. Już miałem miś, ale było jakieś branie. Poczekam, zobaczę. Dobra, teraz już na pewno się widzimy przy kawiarni. Albo i nie. Muszę to pokazać. Nie. Ta nowa trawianka myślałem, że jest większa. Jakieś duża się wydawała. Dobra, to już idę. To co? Tak przed tym, jak sprzedam tego węgorza, to jak myślicie, możecie w komentarzu teraz napisać, ile dostanę za niego. W kawiarni chyba nie było węgorza. To was trochę przytrzymam. Są szczupaki, ale one się niedługo kończą. O, są krąpie. Patrzcie, misje na krąpia. Możecie je zaliczyć. I na pewno na tym spocie węgorzowym siedzi miętus, więc tego sobie też spokojnie można na miętusę zaliczyć do zadań. Karasie. O, właśnie, karasie to w tym dołku 6,5 metra też biorą. Też możecie to zaliczyć. I krąpie tu na tym 2754 też do zaliczenia. Także, o, przy okazji tego jednego filmu kilka rybek znalezionych i jeszcze tutaj zobaczymy. Dobra, już widzę 300 sreberka za węgorza. Robi robotę, nie? Trawianki zresztą też robią. Jazgarze też fajnie płacą i krąpie poza kawiarnią też dobrze płacą. Ok, to ja sprzedaję to. Dzięki za obejrzenie. I na razie.